Jeżeli marzysz o tym, aby świat się zmienił, aby było w nim więcej pokoju, radości, miłości, harmonii, jedności oraz uzdrowienia, to nagranie jest na pewno dla Ciebie. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym Cię bardzo serdecznie zaprosić do przepięknej inicjatywy na rzecz właśnie pokoju, harmonii, jedności, uzdrowienia i przywołania więcej radości i miłości do naszego codziennego życia. A tą inicjatywą jest globalna medytacja w ruchu, jakim jest Spacer dla Świata, czy Walk for the World, którego autorem jest dr Joe Dispenza. I pierwsza taka globalna medytacja autorstwa dr Joe Dispensy odbyła się ponad rok temu, bo we wrześniu 2023 roku. I wtedy ludzie z ponad 167 krajów świata, w tym z Polski, a dokładnie było nas ponad 140 000 osób na całym świecie, zjednoczyli się właśnie o tej samej godzinie w różnych miejscach na świecie, aby właśnie wspólnie przejść tą medytację, ten spacer dla świata. Jest to medytacja prowadzona, którą dr Joe Dispenza nagrał w wielu językach, także jest w języku polskim. I właśnie w trakcie tej medytacji łączymy się z emocjami wzniosłymi, jakimi jest miłość, wdzięczność, radość. Łączymy się z wizją właśnie świata, w którym króluje pokój, harmonia, gdzie jest jakby dobrobyt dla wszystkich. I właśnie taka globalna medytacja bardzo mocno podnosi wibracje nasze i podnosi wibracje także otaczającego nas świata. I ja w zeszłym roku także zorganizowałam grupę medytacyjną tutaj lokalnie w Głogowie. Wtedy przyszło kilkanaście osób, w tym roku liczę, że może będzie nas trochę więcej. Natomiast nieważne, czy mieszkasz gdzieś niedaleko Głogowa, czy zupełnie w innej części Polski, czy może na świecie, to bardzo Cię serdecznie zapraszam do oficjalnej strony Walk for the World. Umieszczę linka do tej strony pod tym nagraniem, gdzie możesz na mapce znaleźć grupę w okolicach siebie, czyli grupę, która się właśnie sama stworzyła, aby wspólnie pójść ten spacer dla świata, aby wspólnie medytować w ruchu przez około 50 minut. I właśnie ta najnowsza medytacja będzie miała miejsce już w najbliższą sobotę, czyli 12 października o godzinie 16 czasu polskiego. Więc jest niedużo czasu, ale na pewno możesz znaleźć albo grupę dla siebie, albo możesz też stworzyć taką grupę, bo jeżeli nie ma tam grupy w Twojej okolicy, to też możesz założyć własną, bądź także możesz pójść na ten spacer sama. Nie potrzebujesz do tego grupy, bo pamiętaj, że w tym samym momencie tysiące ludzi na całym świecie będą medytować dokładnie z tą samą intencją. Więc nieważne, czy to będziesz robić w mniejszej, większej grupie, czy będziesz to robić samodzielnie, łączysz się z tą globalną intencją i także wpływasz na wibracje swoje oraz otaczającego Cię świata. I co w ogóle potrzebujesz do tego, aby dołączyć do tej medytacji? To przede wszystkim potrzebujesz właśnie nagrania tej medytacji. Też umieszczę linka pod tym nagraniem do linku, skąd możesz pobrać na swój telefon bądź na jakieś urządzenie odtwarzające MP3 właśnie medytację w języku, jaki wybierzesz, bo może to być po polsku albo w innym języku. Ja preferuję wersję oryginalną, czyli po angielsku, dlatego że prowadzi ją dr Joe Dispenza i ma troszkę moim zdaniem inną energię niż już wersje tłumaczone, ale oczywiście lektorzy także bardzo się postarali, więc ta polskojęzyczna wersja także jest bardzo dobra. Więc pobrać sobie właśnie na swój telefon bądź jakieś urządzenie do odtwarzania MP3 tę medytację, zaopatrzyć się w słuchawki i po prostu o godzinie 16 albo z grupą, albo samodzielnie wyruszyć w ten spacer razem z tą medytacją prowadzoną. I możesz to zrobić zarówno w jakimś parku, w lesie,
albo w swoim mieszkaniu. Nawet nie musisz opuszczać swojego mieszkania, jeżeli nie masz po prostu takiej możliwości. Możesz spacerować po swoim mieszkaniu, możesz spacerować po swoim salonie. Nie ma to znaczenia. Ważne, że łączysz się z tą większą intencją na rzecz pokoju, jedności, harmonii, miłości, radości na świecie. I bardzo, bardzo serdecznie właśnie zapraszam do udziału w tej medytacji. I bardzo ważne jest też, moim zdaniem, aby dostarczyć dla naszego analitycznego umysłu, a przede wszystkim dla naszego ego, też dowody naukowe właśnie jak działają takie globalne medytacje, inicjatywy czy grupowe medytacje. I już bardzo wielu nauczycieli i jest bardzo wiele prac w ogóle, które można znaleźć właśnie na temat oddziaływania tego typu inicjatyw. Natomiast ja bardzo mocno polecam wszelkie prace i wszelkie książki Lynn McTaggart. Tutaj mam jej książkę pod tytułem Więź, natomiast napisała również książki pod tytułem Pole, czy Siła w ośmiu, czy Moc naszych intencji. I ona bardzo pięknie właśnie przytacza wiele dowodów naukowych, ale także wiele takich sytuacji z życia wziętych, kiedy była przeprowadzona grupowa medytacja, grupowa intencja w jakimś miejscu i jak to wpłynęło na lokalną sytuację. I na przykład przytacza takie historie, gdzie na przykład w miejscu, gdzie lokalna społeczność się zebrała i medytowała, doszło bardzo mocno do obniżenia wskaźników przestępczości. Albo na przykład doszło do pokojowego rozwiązania jakiegoś konfliktu pomiędzy narodami czy grupami społecznymi. Dlatego tym bardziej bardzo serdecznie zapraszam do tej inicjatywy, dlatego że świat nas potrzebuje. Świat, nasz kraj nas bardzo potrzebuje. Potrzebujemy tej jedności, miłości, którą też ostatnio bardzo mocno pokazaliśmy w tym zjednoczeniu przy przeciwdziałaniu powodzi. Natomiast potrzeba więcej tej inicjatywy. I zawsze należy zacząć od siebie, więc w momencie, kiedy zmieniamy siebie i my właśnie łączymy się z tymi wzniosłymi emocjami, my podnosimy nasze wibracje i w ten sposób promieniujemy także tymi wibracjami na otaczający nas świat. A jeżeli robimy to grupowo, to jeszcze dochodzi do wzmocnienia tych intencji i one mają dużo większe jeszcze oddziaływanie. Nawet zespół Dr. Joe teraz prowadzi badania, jaki to ma wpływ na globalną sytuację na świecie. Więc bardzo Cię zachęcam właśnie do udziału. I właśnie te informacje odnośnie dowodów naukowych, czy jakichś właśnie potwierdzonych wpływów konkretnych medytacji, czy intencji na świat, to ma bardzo duże znaczenie właśnie dla naszego analitycznego umysłu i dla naszego ego, aby nie szukało powodów, dlaczego tego nie robić. Bo po pierwsze, ego lubi być w status quo. Ego nie lubi, jak cokolwiek się zmienia, dlatego że jakakolwiek zmiana to jest nieznane, więc to jest przerażające, więc będzie dostarczało nam różnych tutaj powodów, dlaczego nie warto wziąć udziału w takiej inicjatywie. Bądź także, ja ostatnio zauważyłam, że pojawiają się takie sygnały gdzieś od różnych osób, że właśnie takie inicjatywy grupowe, czy globalne intencje, czy medytacje mogą być wykorzystane przeciwko nam, że ktoś przejmie, że jakieś nieczyste moce przejmą nad nami kontrolę w trakcie takiej medytacji. Albo na przykład, że jeżeli uczestniczą w takich medytacjach również osoby, które mają inne intencje, nie do końca właśnie te pozytywne, wzniosłe, o których tutaj powiedziałam, to także one mogą wpłynąć na to, że zmaterializuje się coś innego. Doświadczyłaś też takich opinii, czy właśnie takich poglądów, a może innych? Podziel się proszę w komentarzu, jest to dla mnie bardzo ciekawy temat i myślę, że dla innych również. Natomiast co ja odpowiadam właśnie na takie wątpliwości, czy zarzuty, czy uprzedzenia? Odpowiadam, że po pierwsze, każdy ma prawo wierzyć w to, co chce. I oczywiście w to, co wierzymy, to zapraszamy do naszego życia.
Natomiast tutaj też jest bardzo, bardzo ważny haczyk, bo nie jest tak łatwo przyciągnąć negatywne sytuacje do naszego życia. A to dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy, aby właśnie coś zmaterializować, aby doszło do przyciągnięcia jakiejś intencji do naszego życia, musi być to sygnał zharmonizowany, wysłany do pola wszystkich możliwości. A sygnał jest zharmonizowany wtedy, kiedy wypływa on z koherencji umysłu i serca. Tylko i wyłącznie wtedy jest w pełni zharmonizowany i koherentny sygnał, który wysyłamy do pola wszystkich możliwości. Bo wtedy nasza myśl jest ładunkiem elektrycznym, który jak taka antena wychodzi od nas do pola wszystkich możliwości, natomiast wzniosłe emocje działają jak magnes i przyciągają do nas te wydarzenia. W związku z czym możemy przyciągnąć w zasadzie tylko te sytuacje tak intencjonalnie do naszego życia, które są połączone z tymi wzniosłymi emocjami, tylko i wyłącznie właśnie w koherencji serca i umysłu. Bo nie jesteśmy w stanie stworzyć w ogóle koherencji serca i umysłu, używając do tego emocji, które nie są wysoko wibrujące, emocji, które nie wspierają życia. Po prostu jest to niemożliwe. Więc właśnie dlatego, nawet jeżeli mamy w głowie dużo czarnych scenariuszy odnośnie jakiejś sytuacji, to nie wiem, czy zauważyłaś, że wcale niekoniecznie te sytuacje tak od razu się materializują w naszym życiu. No, bo właśnie nie są to informacje koherentne, które wysyłamy do pola wszystkich możliwości. Zresztą też na temat właśnie kroków do materializowania naszych marzeń nagrałam już jakiś czas temu też wideo, więc też umieszczę do niego linka pod tym nagraniem, może też Ci się przyda. Natomiast kolejna ważna rzecz to jest kwestia, że w momencie, kiedy łączymy się ze wzniosłymi emocjami, łączymy się tak naprawdę ze źródłem, stąd skąd pochodzimy, czyli łączymy się z bezwarunkową miłością, wdzięcznością, radością, to tak naprawdę łączymy się ze światłem. A w moje przekonanie jest takie, ale także bazuje ono na wieloletniej praktyce, czy też wiedzy, którą pozyskałam od wielu nauczycieli, światło zawsze zwycięża mrok. A nawet idąc dalej, za naukami doktora Davida Hawkinsa, nie ma czegoś takiego jak mrok. Jest to tylko nieobecność światła. Więc bardzo też serdecznie zapraszam do lektury pozycji doktora Davida Hawkinsa. Bardzo pięknie tłumaczy, jak właśnie istnieje tak naprawdę tylko światło. I w momencie, kiedy łączymy się z tym światłem właśnie w tych wzniosłych emocjach, bo tak jak powiedziałam, Spacer dla świata, ta medytacja prowadzona, Walk for the World, stworzona przez doktora Joe Dispenzę, zawiera tylko i wyłącznie łączenie się z emocjami wzniosłymi, łączenie się z tą intencją, która służy najwyższemu dobru. Więc w momencie, kiedy łączymy się właśnie z takimi wartościami, to nie tylko podnosimy własną wibrację, ale podnosimy wibrację całego otaczającego nas świata. A jak robimy to wszyscy razem w jednym czasie, to dochodzi jeszcze do dużo większych zmian. Więc dlatego jest to tak potężne narzędzie, ale tylko może służyć najwyższemu naszemu dobru. Więc bardzo serdecznie zapraszam właśnie do tej inicjatywy. Linka do wydarzenia w Głogowie, czy właśnie do strony oficjalnej, czy też do ściągnięcia medytacji umieszczę pod tym nagraniem. A w codziennej praktyce możesz także korzystać z medytacji miłości, którą już dawno też nagrałam i umieściłam na kanale moim. I właśnie ta medytacja miłości to też jest wysyłanie właśnie miłości do siebie, jak i do otaczającego nas świata. Więc to też jest świetna praktyka, taka codzienna do podnoszenia własnych wibracji, a także otaczającego nas świata, do czego Cię bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli to nagranie Ci się spodobało, zostaw kciuka do góry, subskrybuj mój kanał, może podziel się innymi właśnie tą informacją, tym nagraniem, bo już w sobotę, 12 października o godzinie 16 polskiego czasu ruszamy we wspólnej intencji dla dobra świata.
Razem możemy więcej. Dzięki za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.